Hej, jestem Maciejem z firmy EONA opowiadającym o Data Loss Prevention. Dzisiaj opowiem o iPerfie. Jest to narzędzie do pomiaru przepustowości łącz internetowych. Ale po co w ogóle nam to narzędzie? Po co to mierzyć? Przecież zawsze możemy wejść na stronę speedtest.net, prawda? No prawda. Tylko musimy pamiętać, co ona nam w rzeczywistości mierzy. Tak naprawdę mierzy ona nam nic więcej, nic mniej, tylko przepustowość łącza od naszego komputera do najbliższego noda w sieci speedtest.net. W praktyce takie nody dosyć często są umieszczane w infrastrukturze naszego dostawcy internetu. W związku z czym w praktyce jedyne co mierzycie to prędkość między waszym komputerem a infrastrukturą waszego dostawcy internetu. W rzeczywistości na ogół potrzebujemy mieć więcej informacji. Jasne, to jest dobry test z perspektywy, czy coś będzie nam się szybko ściągało z jakichś łącz, z jakichś stron internetowych, czy coś podobnego, ale w świecie inżynierów sieciowych po prostu potrzebujemy dużo bardziej szczegółowych informacji. Chodzi o to, że nie tylko na prędkość ma wpływ nasze łącze, ale również łącze po stronie przeciwnej, miejsca, do którego się chcemy dostać. Ma wpływ, jakie mają narzuty związane z VPN-em, narzuty związane z tym, że często ruch musi przechodzić przez różne dziwne routery, firewally, VPN-y, etc., etc. Więc w praktyce to jaką prędkość jesteśmy w stanie osiągnąć między dwoma różnymi częściami w internecie, dwoma różnymi punktami, na przykład wy i wasz klient lub coś podobnego, lub dwie wasze serwerownie, czy też dwie wasze lokacje. Nie ma to znaczenia. W praktyce to jaki macie dostęp, jaki macie łącze do internetu versus to, jaką w rzeczywistości będziecie w stanie osiągnąć prędkość, na ogół różni się bardzo. Dlatego w praktyce chcemy wiedzieć, zanim zaczniemy planować przepusty związane z szybkością backupu, synchronizacją danych i tym podobne i tego typu rzeczy, musimy najpierw wiedzieć, jakie w rzeczywistości przepusty mamy możliwe do osiągnięcia. Do tego narzędzia, do tego właśnie celu posłuży nam właśnie iPerf. Jest to narzędzie chyba tylko z linii komend, dostępne na Windowsa, Linuxa, MacOSa i z tego co kojarzę, chyba nawet na Androida. Zabierzmy się za pracę, ale najpierw fragment sponsorowany. Jeśli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. A teraz do kontentu. Jak działa iPerf? iPerf działa w trybie klient-serwer. W związku z czym pierwsze, od czego musimy zacząć, to uruchomić iPerf w trybie serwera. Oczywiście, jeżeli nie mamy zainstalowanego, to mamy coś takiego jak apt install iPerf 3. Ja tu już mam zainstalowanego, więc nic się nie stanie. Dobrze, w związku z czym mamy zainstalowanego, pierwsze co musimy zrobić, to musimy uruchomić w trybie serwera jeden z hostów. Proste polecenie, iPerf 3 z przełącznikiem S. Był też iPerf bez trójki, jedynka, można byłoby się domyśleć, też można go ściągnąć, ale iPerf 3 jest tym, co chcecie raczej używać. W związku z czym tak, odpaliliśmy serwer iPerfa. On, jak tutaj nam napisał, zalokował sobie port 5201. Co teraz musimy zrobić? Teraz idziemy do drugiego hosta, z którego będziemy mierzyć i odpalamy go w trybie klienta. Składnia również dosyć prosta. iPerf 3C, czyli miejsce, do którego się łączyć chcemy i podajemy IP serwera. Leci. Co się tutaj wydarza? Mamy teraz prędkość. Mamy pokazaną prędkość, z jaką transmitują nam się dane. Żeby to sobie zwizualizować, możemy użyć aplikacji tak zwanej Bemon. To jest aplikacja służąca graficzna do pomiaru przepustowości na łączach. Idźmy sobie na łącze ENX0. Odpalmy test jeszcze raz.
i pięknie. I to jest prędkość koło 100 megabitów, której dokładnie w tym momencie, w tym zestawieniu byśmy się spodziewali. Zwróćmy tutaj uwagę. Mamy odbierane 100 megabitów, nadawane 200 kilobitów. Żeby ruch przebiegał poprawnie, to jest ruch komunikacyjny, który musimy odbierać, który musimy nadawać jako serwer, odbierać jako klient. Ale przecież możemy chcieć wytestować prędkość w drugą stronę, prawda? Nic prostszego. Używamy przełącznika R i w tym momencie ruch mamy dokładnie odwrócony. W tym momencie mierzymy wysyłanie. Tak, w tym momencie my jako klient albo wysyłamy, albo odbieramy. Domyślnie on używa protokołu TCP, ale jeżeli jesteśmy inżynierami sieciowymi, to dosyć często potrzebujemy zmierzyć albo inny host, albo inny protokół. To wszystko jest do osiągnięcia. Mamy coś takiego jak iPerf 3 przełącznik H. I co tutaj mamy? Tu mamy naprawdę bardzo dużo ciekawych możliwości, ale zwróćmy uwagę jeszcze, że zarówno... Nie, dobra, to możemy sobie tutaj zostawić. Część przełączników działa po stronie serwera, część po stronie klienta. Po stronie serwera działa. Port to jest port, na który możemy wystawić, bo przecież są firewall, są tego typu rzeczy. Możemy chcieć zmienić prędkość, zmierzyć prędkość na określonym porcie, w związku z czym możemy przypiąć odpowiedni port. Możemy przypiąć do konkretnego adresu IP. Przecież nasz serwer może mieć wiele adresów IP. My możemy spróbować przypiąć do określonego hosta. Tych możliwości jest naprawdę dosyć dużo. Jest opcja verbose, wtedy będzie po prostu więcej informacji, łącznie z wersją do debugowania. Z funkcji przydatnych użytkowanej po stronie klienta, to, że musimy wskazać serwer, jest więcej niż oczywiste. To, że możemy w ogóle zostawić to w przełączniku D jako demon, żeby sobie gdzieś w tle działało, też może być przydatne. Przy bardziej zaawansowanych testach, jak już wspomniałem, możemy użyć protokołu, na przykład UDP, w związku z czym dodajemy tutaj prędkość, jakiej będziemy oczekiwali w nadawaniu, jaką będziemy oczekiwali, żeby nadawał. Można użyć przełącznika time, ponieważ chcielibyśmy przesyłać określoną informację przez określony czas w bajtach, czyli możemy wysłać określoną ilość informacji. Naprawdę sporo jest tych opcji. Przy naprawdę zaawansowanych inwestygacjach można określać window TCP. Jest tego naprawdę dużo. DSCP. To już są naprawdę dużo mocniej zaawansowana inwestygacja. To jest wszystko to, co możemy mierzyć. Jeżeli przy pomocy tej aplikacji, nie tylko w wypadku zdalnych dostępów, ale jeżeli mamy potencjalnie problemy wewnątrz serwerowni, jeżeli na przykład okazuje się, że mamy 10-gigowe łącza, a gdzieś transmisja idzie koło 100 megabitów lub 1 gigabita, w ten sposób można znaleźć potencjalny problem i spróbować go namierzyć. Bardzo przydatne narzędzie dla inżynierów sieciowych. Bardzo polecam zapoznać się z jego możliwościami. Dzięki, że zostaliście do końca. Pamiętajcie, że jeżeli potrzebujecie naszego wsparcia w projektowaniu, wdrażaniu lub utrzymaniu infrastruktury związanej z wirtualizacją, zdalnym dostępem lub pamięcią masową TrueNAS, to zapraszamy do kontaktu. Jeśli jednak nie potrzebujecie naszego wsparcia, a podoba Wam się to, co robimy, to lajkujcie, subskrybujcie, sami wiecie. Tymczasem zapraszam do obejrzenia innych materiałów lub być może do zobaczenia później. Dzięki, hej!